ale trzeba wiedzieć, że tutaj rozmowa z kobietami, z młodymi kobietami, to nie jest tak jak w Europie, że salam alejkum, salam alejkum. Kalafiory duże, zobaczcie, taki kalafior. O kurde ty! Bro, it's like 4 kilograms? No, I think it's 3 kilograms. 3. I think It's like Mike. It's like Mike. Bro, what do you think about Afghanistan? I think Afghanistan is a very beautiful country. It is safe. Oh yes, it's very safe if you have a local document or passport. Oh, thank you, bro, for Oh, it's very nice. Thank you, teşekkür. Moi drodzy, witam serdecznie na odcinku. Nowy odcinek zaczynamy wywiadem, niestandardowym wywiadem przeprowadzonym na bazie kalafiora afgańskiego. Zaczynamy podróż po Mazar Sharif. Będziemy odkrywać dzisiaj miasto, kulturę, będziemy zaczepiać ludzi. No zobaczymy, co się uda. Mogę powiedzieć, że podczas picia kawy w poprzednim odcinku udało nam się zagadać z dziewczynami, z młodymi dziewczynami, które znają angielski. Pogadaliśmy, wymieniliśmy się kontaktami, ale trzeba wiedzieć, że tutaj rozmowa z kobietami, z młodymi kobietami, to nie jest tak jak w Europie, że idzie sobie jakaś dziewczyna, podchodzisz do niej i mówisz: cześć, jak masz na imię? Ala. Cześć, Ala. Może byśmy się spotkali na herbatę? No jasne, możemy sobie pogadać. To tak nie działa. Tutaj w momencie, kiedy ja bym podszedł do dziewczyn i powiedział: siema dziewczyny, tak na ulicy, i talibowie by to zobaczyli, no to do mnie by przyszli i powiedzieli: ej, koleżko, co ty tutaj robisz? To u nas po prostu nie u nas to nie przejdzie. I to by się rozwiązało bardzo szybko, ale największy problem by miała ta dziewczyna. W rewirach wiejskich mogliby nawet ją, wiecie, nie ubić, ale uderzyć. Na zasadzie strzał ostrzegawczy: co ty robisz, dziewczyno, czemu się nie dostosowujesz do naszych zasad. Przykre, bardzo przykre. Pijąc kawę, byliśmy zamknięci w sklepie, w kawiarni, nie było widać z ulic, okien, nic, dlatego też tam było bardzo dużo studentek, bo po prostu jest zamknięte i można poczuć taką wolność. Ale faktycznie nawiązanie kontaktu z jakimikolwiek tutaj dziewczynami, studentkami jest naprawdę super trudne i trzeba znać moment i obserwować, czy nikt nie patrzy. Bo nawet w sklepie, jeżeli jakiemuś pracownikowi, mężczyźnie, bo tutaj jest, powiem tak, Afganistan to jest kraj, w którym policją i wojskiem jest każdy tutaj obywatel. Oni są tak jak ten koleżka teraz idzie, nie? Za mną. Oni są tak uczeni od ziarna, że w ich głowie w ogóle się nie mieści, żeby dziewczyna, kwiat przysłowiowy, rozmawiała z obcym. No normalnie jakby teraz Afgańczyk jakiś podszedł do dziewczyny, zagadał o numer, to tutaj połowa by wybiegła i zaczęła go bić. Ciekawe kulturowo. Nie oceniajmy. Ciekawe kulturowo. Inne od tego, co jest u nas. No dobrze, się rozgadałem. Zapraszam na odcinek. Fasola, plov. Pan robi tutaj na ulicy z mięskiem takim. O, proszę bardzo. Można sobie zjeść, można sobie... Tutaj koleżka nasz, salam alejkum, pestki sprzedaje. A ja, moi drodzy, zapomniałem powiedzieć, uprosić was o łapeczkę, ślad węglowy i pocztę sandałową. Pamiętajcie o tym. Tutaj mamy aktualny, znaki aktualnego rządu, który prowadzi tutaj swoją aktywną władzę. Passo, Hana Montana, pozdrawiam Hanie. Wszystkie Hanie pozdrawiam, włącznie z tą moją Hanią. Tam jest nasz cel, ale powiem wam szczerze, że ja nie mam takiego zezwolenia, żeby tutaj być, bo tutaj trzeba mieć zezwolenia.
I teraz znacie kierownika. Kierownik jest ostatnią osobą, która idzie zgodnie z pasami na ulicy. Salam alejkum. Kierownik, dziękuję bracie. Nie, teraz szaszłyków to ja już się oczami najadłem z 200. I kierownik jest ostatnią osobą, która chodzi przez pasy. Kierownik jest ostatnią osobą, która wszelkie pozwolenia robi. Ale takie jest życie. Kto jest dłużej na kanale, ten wie, że kto pozwolenia robi, ten do domu nie wraca. Wokół meczetu. Salam alejkum. Alejkum. Łapka. Pan tutaj szyje. Maszyna do szycia butów ręczna chińskiej produkcji. Mocna nitka. Proszę bardzo. Tutaj się nie kupuje nowych butów. Jeśli da się naprawić, to się naprawia stare buty. Pieniążków nie ma. Można wymienić podeszwę, można wymienić wkładkę. Pan może wyczyścić buty. Zobaczcie, jaka perfekcyjna robota. Spójrzcie na pana ręce. Skóra bardzo twarda. Zobaczcie, co tutaj mamy. Buty militarne, desantowe, Vibram, amerykańskie. Takie buty się otrzymuje na wyprawkę w służbach specjalnych. W Europie, między innymi w Polsce, takie buty dostajesz. To są, kurczę, zapomniałem nazwy, wyleciało mi z głowy. Wysokie, zobaczcie, porządne buciska taktyczne. Tutaj tak samo trekkingi. No to są second handy. Porządne buty desert. Nie pamiętam nazwy, wyleciało mi z głowy. No jakie chcesz, to są, wiecie, używane buty. W góry, w takich buciorach w góry normalnie można iść. Ja nie jestem zwolennikiem stabilizacji kostki. Nie jestem zwolennikiem, bo uważam, że kostka w wielu sytuacjach sobie poradzi doskonale, a wyręczanie kostki jest po prostu upośledzaniem całego narządu ruchu. Uciekam, dziku. O ty wariacie, jak wjechał, czerwone auta są szybsze. Patrzcie na tego delikwenta. Salam alejkum, rączka. Niebieskie oczy, blond włosy. Gdzie jest mój koleżka? Zgubiłem swojego kolegę. Mojego kolegi już nie ma, no więc zgubiłem go. Wejście do błękitnego meczetu w Mazar Sharif, najbardziej, powiedziałbym, ikonicznej turystycznie atrakcji. Tam koleżka sprawdza, nas zaraz tutaj przymaca, że tak to określę, i zaraz zobaczymy. Jesteśmy w meczecie Hazrat Ali, który jest sercem Mazar Sharif. I tutaj zauważcie, w architekturze islamskiej charakterystyczne są wieże. Tutaj wieża to nic innego jak minaret. Na samej górze jest rzecz jasna flaga talibów. Minaret to miejsce, w którym muezin nawołuje do modlitwy. I teraz pytanie, kierowniku, czy muezin codziennie 5 razy dziennie wchodzi na minaret i nawołuje tam wiernych? Odpowiedź brzmi tak. Jedni wchodzą, a jedni nie. Czasami jest tak, że megafon jest po prostu na samej górze, a muezin nawołuje tutaj z dołu. Krzyczy: dawajcie do modlitwy, dawajcie do modlitwy. Koran na was czeka. Więc w zależności od tego, czy minaret jest wysoki, obstawiam, że jednak tutaj ten minaret jest dość wysoki, naprawdę wysoki. Powiedziałbym, że jeden z wyższych, jakie w życiu widziałem, więc na pewno, obstawiam, że tutaj gdzieś u dołu musi być po prostu połączenie, taki mikrofon, że muezin po prostu jest w stanie sobie najzwyczajniej w świecie nawoływać już z dołu. Architektura islamska, tak jak rozmawialiśmy na odcinku z Samarkandy, charakteryzuje się spójnością, spokojem, bogatą kolorystyką
przeważnie koloru zielonego, niebieskiego, białego, czerwonego. Tutaj widzimy wstawki czarne, niebieskie. To wszystko ma swoją symbolikę, ale zauważcie, że jeżeli przetniemy na pół tutaj, to mamy centralnie odbicie lustrzane. Więc pozwala to zachować pełną spójność. I to jest bardzo charakterystyczne. Tutaj mamy naszych przewodników, chłopaki, 3 lata szkoły podstawowej skończone. Zobaczcie jak pięknie to jest po prostu, wiecie, poukładane. Stopy bez butów. Zdejmujemy. Młody zdejmuje. Chłopaki tutaj mają takie fajne sprzęty. O, but bierze i but sobie przeciąga, że nie musi rękoma dotykać. Teşekkür. Wchodzimy do serca Mazar Sharif, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, meczet Hazrat Ali. I meczet został wybudowany w XII wieku. Zauważcie, jak dużo koloru niebieskiego. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że wybudowany w XII wieku, zobaczcie, ile czasu przeszedł, ile konfliktów, ile inwazji, a w jak dobrym stanie jest dziś. Oczywiście dużą uwagę lokalne władze, ale nie tylko lokalne władze, cały Afganistan przykładał do tego, żeby meczet był w dobrej kondycji, ponieważ meczet w Mazar Sharif jest sercem Afganistanu, symbolem religijnym, symbolem kulturowym, miejscem medytacji, miejscem, które daje nadzieję, miejscem, które pozwala poczuć spokój. Słuchajcie, życie w Afganistanie jeszcze 2 lata temu, kiedy wojska zza oceanu były tutaj, nie było takie proste. Ludzie tutaj żyli w permanentnym strachu, ludzie tutaj żyli po prostu w niepewności. Nigdy nikt nie wiedział, kiedy ktoś nie zapuka do drzwi i nie powie: ej, słuchajcie, musimy uciekać, bo jest bombardowanie. Ej, słuchajcie, musimy wynosić się z domu, ponieważ jadą, nacierają. Życie w permanentnym strachu, my to przeżywaliśmy jako Polacy. Przeżywaliśmy to jako Polacy w I i w II wojnie światowej i chociaż ja jako przedstawiciel młodej generacji ciężko mi jest, wiecie, mówić o tym, co nasi przeżyli, ale to jest naprawdę trudne. Albo odcinki z Kazachstanu i z Kirgistanu o deportacjach Polaków w dalekie strony Azji Centralnej. I tak na dobrą sprawę, no nikt nie chce żyć w świecie, w kraju, w którym musi zastanawiać się, czy jutro nie będzie musiał uciekać z własnego domu. Albo czy w dom nie uderzy jakaś niespodzianka. Dlaczego to miejsce jest miejscem kultowym i znanym tak przez turystów, nie tylko z zewnątrz, ale również lokalnych turystów z Afganistanu? Ponieważ tutaj w środku znajduje się grobowiec Hazrata Aliego i tutaj właśnie ludzie przyjeżdżają, żeby oddać hołd, oddać cześć Hazratowi. Tutaj jest jego grób i bardzo często jak przychodzą do grobu, to przykładają głowę i się modlą. Zauważcie tutaj, powiedziałbym, że to jest fresk, ale to nie jest fresk, to jest po prostu normalnie naniesiona farba. Normalnie naniesiona farba. Fresk to jest naniesienie farby na mokry jeszcze tynk. To jest po prostu zwyczajne naniesienie farby tutaj. Zobaczcie jakie zdobienia. Tutaj jesteśmy w miejscu, przepraszam bardzo, w którym Pan tutaj chowa buty. No, można schować buty. Nasze sandały tam zostały, więc możliwe, że ktoś nam podwinie. Jeżeli podwinie, to będę w całym Mazar Sharif szukał gościa, który mi skroił sandały. Tutaj Pan siedzi, żebra i sytuacja jest taka, że
no, bardzo często wykorzystują fakt, że ktoś jest w sensie, bo w islamie jest tak, że jak ktoś odwiedza meczet, to odwiedza ten meczet i czuje taką, że musi zrobić coś dobrego. Danie pieniążków osobie potrzebującej to jest zrobienie dobrego uczynku. Miasto, w którym znajdujemy się, czyli w Mazar Sharif, to punkt, który znajdował się niegdyś w starożytnym świecie, w średniowieczu, na jedwabnym szlaku. I jedwabny szlak to wymiana nie tylko towarów, ale również kulturowych informacji, ideologicznych, religijnych. Młody, co ty wariacie się tak ten? Ja tutaj próbuję zabłysnąć wiedzą, młody tutaj wariuje. Do czego zmierzam? Do tego, że pomimo, że meczet pełni funkcję religijną, to nie zawsze pełnił funkcję tylko i wyłącznie religijną. Pełnił również funkcję karawanserai, czyli miejsca, w którym podróżni mogli odetchnąć i otrzymać nocleg. Najeść się, napoić swoje zwierzęta, na których podróżowali, pogadać, wymienić się informacjami z innymi handlarzami, podróżnikami. Tak, właśnie tutaj, w tym meczecie była karawanseraja, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, w tym meczecie, kierowniku, był hotel. Jeszcze zapomniałem dodać, że Mazar Sharif na jedwabnym szlaku łączył Persję z Indiami. A to bardzo ważna informacja. Tak jak wspomniałem na poprzednim odcinku, rok 1979 to nic innego jak inwazja Związku Radzieckiego, a następnie po 10 latach 1989, czyli ucieczka z Rosjan z Afganistanu na granicę aktualnego Afganistanu i Uzbekistanu. Uciekali dosłownie tutaj w Mazar Sharif, na terenie tutaj tej prowincji, mieli swoje oddziały, swoje wojska i uciekali właśnie na granicę. Jak spojrzycie na mapę, Mazar Sharif, Uzbekistan, granica, i uciekali przez tak zwany Biały Most. Kultowe miejsce znane właśnie z ucieczki Rosjan z Afganistanu. Soczek z marchewki po zwiedzaniu. Oj, wystarczy, bo zaraz wyleci. Trzeba zaznaczyć, że w Afganistanie poziom higieny jest naprawdę wysoki, jeżeli porównamy na przykład Afganistan do Pakistanu. Wydawałoby się, że w Pakistanie będzie czyściej, ale nie. Tutaj naprawdę dbają o higienę, naprawdę dbają o czystość. I zobaczcie, pan sobie pije herbatkę, je loda, a tutaj chłopczyk przy okazji robi robotę. Buta strzywa. O, młody chłopak. Z 12 lat zasuwa igłą. Będę musiał swoje sandały też poprosić, żeby zszył. Tutaj ma taką specjalną pastę, żeby pastować. Zobaczcie panu, jak się buty świecą, jak psu jajca. A tutaj trzyma wszystkie swoje rzeczy w torbie. W Europie młody chłopak taki 10-12 lat pracować by nie mógł. A nie uważam, że to dobra zasada. Wiecie dlaczego? Bo czasami po prostu młodzi ludzie nie mają co ze sobą zrobić. No, nie każdy ma zmysł taki, żeby zorganizować sobie czas, albo rodzice mają czas, żeby zorganizować mu czas. I jak ktoś nie ma zorganizowanego czasu, to się psuje. A jak się psuje
już w młodym wieku to nie jest dobrze, prawda? Więc lepiej, żeby taki młody człowiek sobie popracował. No tutaj niestety są zmuszeni do pracy, tak? Bo rodzina jest biedna, mają dużo rodzeństwa i muszą po prostu pracować. Ale uważam, że w Europie nie powinniśmy mówić na zasadzie: o, jesteś za młody do pracy. Nie. Jeżeli czujesz, że chcesz popracować, jesteś młodym człowiekiem, czujesz, że chcesz popracować nad godzinę dziennie, to jest dobry sygnał. I starsi powinni na to wyrazić zgodę. Przepraszam. Dać możliwość pracy. Niech ta praca będzie lekka. Ale pamiętajcie, to jest szkoła życia. Popełnianie błędów, tworzenie nowych ścieżek, zdobywanie pieniędzy. Później to zaowocuje. Motory. Pamir to jest marka. Nie wiem co to. Ja bym powiedział, że to chiński, ale zobaczcie jak nawalone. Nawalone koce, aż się kurzy. Jak na koniu. Jak na koniu. No, grubo, poszli. Surma. Pigment, surma. Pakistan, surma to jest... Afghanistan. Afghanistan. Surma? Surma. Pod oko się ładuje. Kobalt. O kurde, już Konstantyna rozwalał. Barones. Be careful, Konstanty. No to jest surma, pod oko malujesz. Oni mówią, że to są kwestie zdrowotne, ale niektórzy mówią, że zdrowotne, a niektórzy mówią, że po prostu to są do wyglądu. Sprawdzam. Tak o, i na oko ładujesz. Bierzesz surmę i tak o sobie bam po oku. No ja sobie w oko nie będę ładować. Jeszcze nie ten czas. Miswak do czyszczenia zębów. To jest nasuar, czyli to jest mieszanka takich ziół. Do końca też nie wiem co to jest, słuchajcie. Mieszanka ziół, która pobudza. Zapach, tutaj w Afganistanie legalne, w niektórych krajach niestety nielegalne. Znaczy niestety. Zapach. O kurde. O, panie drogi szefuniu. Ale daje po nozdrzach, ale I kolega tutaj w takie paczuszki robi, później sprzedaje. Jak tego się używa? Pod ząb ładujesz, pod język, żeby szybko poszło, wiecie, więcej tam gdzie ślina, nie? A to co tu masz? A, to bardziej gumowe. W bok sobie ładujesz i pobudza. Energy. A właśnie. Nasłal. No dobra. Zobaczcie, to jest szczoteczka Miswak. I taką wielką dzidę nosisz w kieszeni. Wielka. Co oni tutaj mają? Wiecie, że kierownik jest wielkim fanem zbierania monet. To są jakieś arabskie stare monety z Afganistanu, czyżby? Na to wygląda, bo nie przypominam sobie. To są chyba irańskie? Dobrze. Co? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, co to są za monety. Pierścienie, jakbyście chcieli się oświadczyć swojej dziewczynie, jesteście ze swoją dziewczyną kilka lat i chcecie się oświadczyć, to możecie u szefa kupić pierścienie. Ciekawią mnie te monety, ale nie wiem co to są za monety, wiecie? Zobaczcie, moneta zrobiona na naszyjnik. Kurczę. No ciekawe. No, chciałby sprzedać coś, tylko że ja takich bajerów to nie kupuję. Monety to bym nawet kupił, wiecie? Tylko weźcie, powiedzcie mi, co to są za monety. Kłosy zboża? Co to jest za moneta? Afgani! No z kolegą się nie dogadamy. Z kolegą się nie dogadamy. Co to jest za moneta? Afgani! 5 Afgani. 5 Afgani.
Muszę zapytać później kolegów kogoś i wtedy przyjść kupić te monety. A widzicie, to są 2019 rok, 5 Afgani, one nie są w obrocie. W obrocie są tylko te papierowe. Poszli. Czy wy widzicie pulpetinę jak idzie? Pulpetina? No zobaczcie jak idzie pulpetina, a tutaj nasza widownia na dachu. Podglądają nas. Nie mają kompletnie... A, tam kibel mają. Nie. Patrzcie jak pulpetina się wspina. Pójdzie na dach czy nie wejdzie czy nie wejdzie? A, pod ten wlazła skubana. Mało tu jednak pulpetin i czarków. Czarków to praktycznie nie widać. Niestety z czarkami jest no nieprzyjemna sytuacja, o której nie będę tutaj na wizji mówić. Ale można się domyślić. Jeszcze z takich ciekawostek bardzo ważnych, no to kible są budowane na górze. Dlaczego? Ponieważ fekalia po prostu sobie fizycznie zgodnie z grawitacją spadają w dół, więc łatwiej jest zachować po prostu też higienę. No bo smród nie idzie, bo smród zawsze idzie w górę, tak? Więc siłą rzeczy, jeżeli nad wszystkimi wybudujesz kibel, no to smród idzie do góry. Więc ma to logiczne wytłumaczenie. Widzicie jaka kolejka? I na większości domów u góry masz toaletę. Oczywiście w takich nowoczesnych budynkach, jak po prawej stronie mamy, no to już toalety są normalnie w pokojach, tak jak na przykład u nas w tym pokoju, w którym pokazywałem, w którym teraz jesteśmy. Pieniążki próbujemy wymienić tutaj na ulicy. Normalnie tak na ulicy koleżka siedzi z taką forsą. Zobaczcie, to są ogromne pieniądze na tutejsze warunki. Proszę zobaczyć. Kolega rozmienia. 50. Ten chce po 50, ten mu 5, piątki. No widzicie, bardzo niski kurs nam tutaj dają. Chcę wymienić 50 dolków, żeby mieć trochę więcej hajsu w kieszeni. Bo jak będziemy jechać w stronę Heratu, a to jest 800 km, to trzeba mieć hajs. Trzeba mieć hajs. Patrzcie, jest taczka z chlebem. Koleżka nie bez uwagi. I mamy taczkę z chlebem, widać. Rąbnęliśmy taczkę z chlebem, dobra, żartuję, nie? Dobry. Taczkę z chlebem chciałem skroić. A nie przychodzą, pilnują. Jest good? Nie. Młody kaszle, ty. Młody dzik. Zobaczcie na to. Prosisz gościa, że chcesz mieć 50, a on nie ogarnia, że my... We don't understand. No understand. Normal. Can you give me $50, $50? Good. No. I have $100. No. Dollars. Afghani. Dollars. Dollars. $250. $50. My nie... Amazon $40. Ale wyjechał! Wyjechał jak... No change. Pojechał na grubo, ty! Wyrwał z sandałów. Szanowni Państwo, wymiana pieniędzy była... Przepraszam, bo tutaj się coś zawinęło. O, już jesteście bardziej wyraźni. Yes. Wymiana pieniędzy była dość burzliwa i przyznam szczerze, nie taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Ej, dziki, czy wy widzieliście kiedyś taką Nokię? W życiu takiej Nokii nie widziałam. Ile żyje? Przepraszam, proszę się przesunąć. Sprawdzimy tutaj jeszcze modele. Nie no, te są takie standardowe modele. Himat. Salam alaikum. A tutaj Samsung już tutaj normalne.
Ale tamta Nokia rozwala system. Crazy. Tymczasem jednak będziemy kończyć odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. I trzymajcie się, moi drodzy. Trzymajcie się, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Kurde. Łapeczkę zostawcie. Komentarz zostawcie, salam alejkum. Zostawcie komentarz, zostawcie łapeczkę i koniecznie też poczta sandałowa do znajomych z odcinkiem. I kupcie książkę Ludzie Drogi, koniecznie papierową. Pozdrawiam serdecznie z Afganistanu. Kłaniam się bardzo nisko. Gojek poda.